Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku opowiem Wam, jak składałem meble kuchenne. W filmie zobaczycie, jak moja kuchnia wygląda w programie do projektowania. Zobaczycie, jak składałem poszczególne elementy i na co zwrócić uwagę podczas montowania takich mebli. Żeby poprawnie złożyć takie meble, no to trzeba używać instrukcji obsługi i zastosować się do wytycznych z tej instrukcji. W moim przypadku nie zawsze udało mi się stosować do tej instrukcji obsługi, żeby dobrać wszystkie elementy, które potrzebujemy, żeby zbudować taką kuchnię. Dobrze jest ją wcześniej zaprojektować i zobaczyć, jak ona będzie wyglądała w rzeczywistości. Jeżeli chodzi o mnie, no to wybraliśmy tą kuchnię z Ikei i jest to kuchnia Method. Żeby sobie zaprojektować taką kuchnię, musimy użyć programu, który możemy używać w przeglądarce internetowej. W tym filmie opowiem tylko zgrubnie, jak ja używam tego programu. Dobrze jest mieć konto w tym sklepie internetowym, ponieważ Wasze projekty będzie można wtedy zapisać. Czyli jednego dnia możemy sobie przygotować jedną kuchnię, drugiego dnia drugą i potem omówić szczegóły z żoną, z dziećmi. Ja zawsze na samym początku mierzę sobie pomieszczenie, do którego będę te meble wpasowywał i takie same wymiary podaję w tym programie. Następnym krokiem jest dodanie okien i drzwi. Opcji w tym programie jest bardzo dużo. Można zmieniać kolory ścian, rodzaj podłogi, można wstawić też elementy dekoracyjne. Ja po ustawieniu ścian, okien i drzwi od razu przechodzę do projektowania kuchni. Z listy tutaj kuchnie, do zabudowy wybieram sobie szafki, jakie mnie interesują i ustawiam je w pomieszczeniu. Pamiętajcie o tym, żeby każdą szafkę jeszcze z osobna przejrzeć. Tutaj jest menu po prawej stronie i wybrać sobie dodatkowe elementy, takie jak rodzaj szuflady, rodzaj uchwytów, nóżki, ułożenie szuflad. To wszystko można tutaj po prawej stronie zmienić. Jeżeli będziemy mieli szafkę, której bok będziemy widzieć, no to musimy dodać element maskujący. Do tych mebli możemy użyć tych korpusów mebli białych albo czarnych. Jeżeli będziemy mieli fronty w kolorze na przykład czerwonym, no to wszystkie szafki, które widzimy z boku, trzeba specjalnie zamaskować płytami w kolorze frontów. W dalszej części filmu zobaczycie, jak ja sobie z tym poradziłem. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja zawsze zaczynam montaż mebli wiszących. Chodzi o to, żeby było dobre podejście i żeby te szafki, które są na przykład na dole i na których będzie blat, nie przeszkadzały w montażu tych szafek wiszących. Jeżeli chodzi o te szafki wiszące, no to one są tak zaprojektowane, żeby był przewiew między tą szafką a ścianą. Chodzi o to, że jak to będzie zabudowane na szczelnie, no to wilgoć, która by się tam pojawiła za szafką, nie będzie miała łatwego ujścia. Czyli może tam po prostu powstać pleśń. Tak jak tutaj widzicie, ja miałem płytki, które odstają od ściany, dlatego tą listwę przykręciłem dalej od ściany. Chodzi o to, żeby po założeniu szafek ta szafka była w pionie. Każda szafka ma takie specjalne zabezpieczenie, że jak już zawiesimy szafkę i to zabezpieczenie przekręcimy, no to nie ma możliwości ściągnięcia tej szafki. Jedna szafka przychodzi w kilku paczkach, dlatego trzeba na samym początku przygotować sobie wszystkie paczki, jakie będziemy potrzebowali do skręcenia danego mebla. Po pierwsze potrzebujemy korpusu, do którego będziemy przykręcać inne elementy. Następnym elementem są fronty, czyli jeżeli wybraliśmy szuflady, jest tych szuflad 4, no to musimy mieć 4 fronty. Żeby te fronty było do czego przykręcić, no to musimy też mieć 4 paczki z 4 szufladami. Dodatkowo szuflady potrzebują uchwytów, czyli potrzebujemy 4 uchwytów. Żeby ta szafka stała na jakichś nóżkach, no to potrzebujemy 4 nóżek w moim przypadku. Jeżeli chcielibyśmy do tej szafki oświetlenie, no to też musimy mieć paczkę z 4 oświetleniami do 4 szuflad i musimy też mieć jeden zasilacz. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja ten główny korpus szafki skręcam na kleju. W instrukcji nie ma napisane, że to trzeba robić na kleju. Ja to kleję, żeby było sztywniejsze. Napiszcie w komentarzu, czy wy kleicie, czy składacie tylko na kołki i na śruby. Po złożeniu korpusu mebla przykręcam nóżki, tak żeby ten mebel już sobie stał
stał na nóżkach i można było już go wstępnie ustawić w miejscu, gdzie on będzie docelowo zamontowany. Jeżeli chodzi o tą szafkę, ona będzie stała na 4 nogach, ale pomimo tego ja przykręcę ją do ściany. Wyobraźmy sobie, że mamy tutaj te 4 szuflady, wysuwamy wszystkie szuflady, które są zapakowane, każda po 20 kg i tutaj możemy być pewni, że ten środek ciężkości wyjdzie poza tą nogę i szafka się przewróci. Dlatego trzeba te szafki przykręcać do ściany. Gdybyśmy mieli szafki z otwieranymi drzwiczkami, no to musimy zamontować drzwiczki. W moim przypadku tutaj będą szuflady, dlatego teraz zabieram się za składanie szuflad. Po złożeniu szuflad mamy już miejsce do zamontowania oświetlenia. Oświetlenie i wszystkie przewody dobrze jest wyprowadzić sobie, jak mebel jeszcze nie stoi w miejscu, w którym będzie on zamontowany. Jest o wiele łatwiej po prostu. Jeżeli chodzi o przewody, no to ja na przykład pod blatem kuchennym zamontowałem takie specjalne listwy, w których te przewody będą przeprowadzone i upewniłem się, czy będę w stanie te przewody wymienić w razie gdybym wymieniał oświetlenie. I tutaj sprawę miałem prostą, na środku mam zlewozmywak i tam mam tył otwarty, a tutaj mam zmywarkę i mogę tą zmywarkę całą wysunąć i mam dostęp do tej listwy. Dobrze jest, żeby te przewody tak luźno nie plątały się z tyłu za meblami. Jeżeli chodzi o te meble kuchenne pod blatem, no to ja zawsze zostawiam przynajmniej tam te 8 cm od ściany, żeby był przewiew, żeby wszystko mogło ładnie wyschnąć, gdyby gdzieś tam woda podpłynęła pod te meble. Jeżeli chodzi o montaż szuflad, no to jest to bardzo prosta sprawa. Na samym początku składam sobie ten korpus szuflady, następnie przykręcam do frontu specjalne takie uchwyty, które mogę zatrzasnąć w tej skrzyni szuflady. Jeżeli potrzebuję przykręcić uchwyty, no to przykręcam je. Jeżeli chcecie zobaczyć filmy, jak składać takie poszczególne szuflady, bo jest ich kilka typów, no to w opisie filmu będzie taka lista z tymi właśnie filmami, które ja wykonałem, jeśli chodzi o składanie szuflad. Bardzo ważnym krokiem jest, jak ustawiamy już te meble, żeby one stały same bez skręcania z sobą czy ścianą, żeby były w pionie i w poziomie. Niewskazane jest, żeby po prostu dociągać sobie śrubami mebel do mebla, bo to wszystko po prostu powoduje niepotrzebne naprężenia i po pewnym czasie te meble się wyboczą. A jeżeli meble te same w sobie już stoją w pionie i w poziomie, no to po skręceniu tylko ta cała konstrukcja wzmocni się i będzie bardziej stabilna. Dlatego przed skręceniem poziomica, wszystko wypoziomować, nóżkami można tutaj regulować sobie wysokości i możemy wszystko ładnie wypoziomować. I to dotyczy się zarówno tych mebli wiszących, tych mebli stojących pod blatem, czy tych wysokich szafek kuchennych. Jeżeli chodzi o te szafy wysokie, które są wysokie na 248 cm, no to są one zbudowane z 2 części. Skrzynia ta dolna ma wysokość około 2 metrów i nadstawka ma wysokość 40 cm. I muszą one być ze sobą połączone. I tutaj muszę wam powiedzieć, że starałem się składać wszystko zgodnie z instrukcją obsługi, ale w tym przypadku nie mogłem znaleźć informacji, jak skręcić tą wysoką skrzynię z tą nadstawką. W instrukcji ogólnie jest napisane, że ta dolna szafa ma wisieć na listwie i górne nadstawki też mają na osobnej listwie wisieć. Natomiast nie znalazłem informacji, jak te szafki ze sobą jeszcze skręcić, żeby nie przesuwały się względem siebie. Ja sobie poradziłem w ten sposób, że skręciłem je w 4 miejscach, tak jak tutaj widzicie, między górną płytą tej 2-metrowej szafy, a dolną płytą nadstawki jest szpara, żeby podczas przykręcania tych śrub i ściskania tych 2 płyt ze sobą nie wygiąć ich, wstawiłem w 2 miejscach takie paski z płyty wiórowej. Taka podkładka zapewnia mi to, że te płyty się nie wygną podczas dokręcania. Dodatkowo zarówno dolną szafę, jak i górną przykręciłem do ściany. Takie przykręcenie do ściany daje nam pewność, że ta szafa się nie wywróci na nas. Dodatkowo przenosi część siły na ścianę, tak żeby nie ściskać zbyt mocno tych nóżek. Jeżeli byśmy taką szafę 2,40 obciążyli w
pełni produktami, no to ciężar na te nóżki byłby bardzo duży. Po przykręceniu nadstawki z tym korpusem głównym skręciłem 4 takie szafy ze sobą i zacząłem montować poszczególne elementy, czyli szuflady, sprzęt AGD i otwierane drzwiczki. Jeżeli w jakimś meblu przewidujemy oświetlenie, piekarnik, mikrofalówkę czy inne urządzenie, które potrzebuje energii elektrycznej, no to przed remontem trzeba taką instalację elektryczną położyć. Pamiętajcie, że piekarniki biorą bardzo dużo energii i dobrze by było z osobnego bezpiecznika pojedyncze urządzenia, które zużywają dużo energii, podłączyć. Są 2 szkoły podłączania takich urządzeń. Jedni mówią, żeby takie gniazdko było bezpośrednio za urządzeniem, które jest podłączane, czyli po wyciągnięciu takiego urządzenia druga osoba musi odłączyć go od gniazdka. Inni znów twierdzą, że dobrze jest, żeby takie gniazdko było obok w szafce, w której mamy dostęp do tego gniazdka. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Ja zrobiłem to w ten sposób, że po wyciągnięciu urządzenia zasilanego prądem, na przykład mikrofalówki albo piekarnika, zanim mam bezpośrednio gniazdko. Jeżeli chodzi o mnie, no to zanim przykręciłem rączki, no to sprawdziłem funkcjonalność wszystkich elementów, które będę otwierał. Czyli założyłem fronty, zamiast uchwytów przykleiłem kawałki takiej pomarańczowej taśmy, żeby można było łatwo otwierać te meble i zastanowiłem się dokładnie, w którym miejscu przykręcić rączki. I tutaj muszę wam powiedzieć, że i tak nie obyło się bez kolizji, której po prostu nie przewidziałem. Tak jak tutaj widzicie w tym miejscu, te drzwiczki, które zamykają szafę z szufladami, otwierają się znacznie bardziej niż te drzwiczki zwykłe. I tutaj nie przewidziałem tej sytuacji, że uchwyt z górnego frontu otwieranej szafy będzie w kolizji z tymi drzwiczkami. Co w tym miejscu zrobiłem? Podniosłem mikrofalówkę do góry o 1 wysokość szuflady, a pod mikrofalówkę wstawiłem szufladę. Co musiałem dodatkowo zrobić? Zakupić krótszy front do tej szafki otwieranej u góry i zakupić szufladę z frontem i uchwytem. To mi się w tych meblach podoba, że można, nawet gdy popełni się jakiś błąd, zmienić sobie rozkład tych różnych elementów. Drugim problemem, jaki napotkałem, no to jak przykręcić uchwyt w miejscu, w którym zalecił to program. Jeżeli chodzi o te duże fronty 140×60, no to w miejscu, gdzie miała być rączka, jest po prostu otwór do zaślepienia. Jak sobie z tym poradziłem? Wziąłem klej na gorąco, wkleiłem kawałek drewna i potem okleiłem to drewno na równo z tylną częścią frontu i przykręciłem rączkę. Jeżeli otworzymy drzwi od tej szafy, no to widzimy ten element zalany klejem na gorąco, ale to zapewnia wysoką wytrzymałość przykręcenia tego uchwytu. Jeżeli chodzi o szafki, które będą zawieszane nad blatem kuchennym, no to w miejscu, tam gdzie będzie na przykład kuchenka, no to trzeba przewidzieć odpowiednią wysokość. W tym miejscu użyłem szafki o szerokości 80 cm i wysokości 80 cm. I to mi dało odpowiedni dystans między kuchnią gazową a okapem. Gdyby ta wysokość była mniejsza, okap mógłby ulec zniszczeniu i bardzo niekomfortowo pracowałoby się podczas gotowania. Użyłem tutaj tego okapu, który jest całkowicie wbudowany w szafkę, dlatego w tym miejscu mam szafkę z pełnymi drzwiami. Jeżeli będziecie dobierać kuchnię, no to pamiętajcie, że nie wszystkie modele frontów mają przeszklone fronty. Występują te przeszklenia w niektórych tylko meblach, dlatego warto też wziąć to pod uwagę. Następne szafki były już o wysokości 100 cm i zgrywały się one z tymi meblami pod blatem. Chodzi o to, że jak pod blatem jest szafka o szerokości 60 cm, no to u góry też dałem szafkę o szerokości 60 cm. Tak jak tutaj widzicie, mam 2 szafki o szerokości 60 cm i następna 40, ponieważ jest tutaj okno. Tą 40 dałem po prostu z frontem pełnym. Jeżeli chodzi o oświetlenie blatu, no to pod okapem kuchennym jest oświetlenie, które znajduje się w okapie, natomiast trzeba dołożyć oświetlenie, które będzie oświetlało blat i zlew.
I co tutaj muszę powiedzieć? Po obu stronach tych mebli dałem to wykończenie maskujące. Jeżeli chodzi o te białe meble, no to tak bardzo tego nie widać. Ale gdybyście mieli fronty w zielonym na przykład kolorze, no to biała skrzynia bardzo by brzydko wyglądała. Dlatego nawet nie myślcie o tym, żeby zaoszczędzić na tych ozdobnych bokach, tylko od razu kupcie sobie pasujące bez cięcia do waszych mebli. Tak jak tutaj widzicie, te boki ozdobne są niżej niż ta szafka o wysokości 1 metra. Jest to tak zrobione, żeby w tym miejscu pod szafką umieścić jeszcze listwę ozdobną, która zasłoni nam to oświetlenie. Jeżeli chodzi o te elementy maskujące, no to musicie zwrócić uwagę na to, że jeżeli na przykład nie możecie ułożyć sobie z mebli, które są dostępne w katalogu, tak żeby zabudować całą ścianę, no to można dokupić sobie takie płyty maskujące. Ja w ogóle tych płyt nie zakładałem, ponieważ twierdzę, że dobrze jest, żeby tymi bokami też był przepływ powietrza. Zarówno na tych wysokich meblach, jak i tych meblach pod blatem zostawiłem wolne miejsce i zobaczę, co tam będę jeszcze mógł w tym miejscu włożyć, tak żeby wykorzystać całkowicie tą przestrzeń. Napiszcie w komentarzu, czy wy dokładacie te listwy ozdobne tak, żeby dojechać równo do ściany. W szafkach z drzwiczkami uchylnymi można zainstalować takie kosze. Ja sprawdziłem jeden kosz, zamontowałem go na dole pod umywalką. Tak jak tutaj widzicie, po otwarciu drzwiczek wysuwa się on na zewnątrz, a są to zwykłe zawiasy do standardowych mebli, czyli nie te, które się tak bardzo mocno odchylają, tylko zwykłe. Z jednej szafy o szerokości 60 cm i głębokości 60 cm zrobiłem szafę gospodarczą. W tej szafie są różnego typu materiały eksploatacyjne, takie jak płyny do mycia naczyń, kostki do zmywarki, worki na śmieci i różnego typu gąbki. W tej szafie na jednej ze ścian zamontowałem taki wysuwany organizer, tak żeby można było wysunąć go i wyciągnąć sobie różnego typu rzeczy, które potrzebujemy. Jeżeli chodzi o ten organizer, to najprawdopodobniej jest on przeznaczony do szafy o szerokości 40 cm, dlatego w moim przypadku tutaj po boku było puste, niewykorzystane miejsce. Postanowiłem w tym miejscu wykonać takie półeczki. Zamówiłem 4 płyty, które skręciłem ze sobą. Po wstawieniu do tej szafy gospodarczej wygląda to w ten sposób. Po wstawieniu dodatkowe półki zwiększyły użyteczność zagospodarowania tej szafy wewnątrz. Głębokość tych półek zrobiłem troszkę mniejszą. Chodziło mi o to, żeby zmieścić jeszcze miotłę, która potrzebuje kilka centymetrów, żeby się zmieścić. Istnieją szafki, w których jest duże prawdopodobieństwo, że może się coś rozlać. Są to takie meble jak szafka pod zlewozmywakiem, w moim przypadku też ta szafka gospodarcza, z której jakieś produkty mogą się też rozlać i wsiąknąć w meble. Na dnie tych szaf umieściłem takie specjalne zabezpieczenie, które chroni te meble przed zawilgoceniem. Ten element pasuje do różnej szerokości szafki. W zależności gdzie chcemy to włożyć, musimy dokonać odpowiednich cięć. Jeżeli mamy szafkę 80, no to nie musimy nic przycinać. Dla mniejszych szerokości musimy wprowadzić korektę. Jeżeli chodzi o ściąganie i zakładanie drzwiczek, no to jest bardzo prosta sprawa. Aby założyć drzwiczki, no to musimy najpierw spasować górę i dół, tak żeby te haczyki związały się z elementem, który jest przykręcony wewnątrz szafki i zatrzasnąć tył tego zawiasu. Żeby ściągnąć takie drzwiczki, no to w tylnej części zawiasu przyciskamy zatrzask. Trzeba to zrobić na wszystkich zawiasach, tak żeby nie wyłamać jednego i ściągnąć drzwiczki. Jeżeli chodzi o wyciąganie szuflad, wkładanie ich, no to nagrałem osobny film. Tutaj u góry w prawym górnym rogu wyświetli się wam link do tego filmu. Jeżeli chodzi o blat kuchenny, no to zamówiłem go dopiero po montażu. Chodzi o to, że wtedy mam dokładne pomiary na wysokości, na której ten blat będzie. Jeżeli chodzi o mnie, no to znałem zgrubne długości i szerokości blatów. Stolarz zamówił odpowiednią płytę i po zamontowaniu tych mebli pod blatem mogłem podać mu dokładne wymiary. Tak jak tutaj widzicie, praktycznie długość blatu wymierzyłem w tolerancji ujemnej -1 mm,
Czyli tak jak tutaj widzicie, szczeliny między ścianami przykryła cieniutka warstwa silikonu. Po ustawieniu wszystkich mebli skręciłem je ze sobą przy pomocy takich specjalnych śrub. Nie użyłem tych śrub, które są dostarczone razem z meblami, ponieważ wydawało mi się to zbyt słabe. Dlatego przewierciłem otwór na wylot. Tutaj bardzo ważną rzeczą jest to, żeby ścisnąć te elementy ściskami ze sobą, ponieważ jeżeli wióry wam wejdą między te dwa meble, no to nie ściśniecie je na zero. A jeżeli trzymacie to ściskami, no to żaden wiór między te dwie komory szaf nie wejdzie. Po skręceniu mebli zamontowałem dźwiczki i wyregulowałem je tak, żeby były odpowiednio ustawione. Te zawiasy, które ja zamontowałem, mają możliwość regulacji góra-dół. Można też wyregulować głębokość, czyli jak daleko będzie front odsunięty od skrzyni szafki i dodatkowo każdy zawias można wyregulować na boki. Musicie pamiętać o tym, że to nie jest jakaś duża możliwość tolerancji, dlatego trzeba te meble dobrze wypoziomować i wypionować. Jeżeli mamy dobrze złożone skrzynie, potem dobrze ustawione i wypionowane te meble, no to praktycznie korekta na zawiasach nie jest potrzebna. Żeby te drzwiczki i szuflady nie uderzały o skrzynie szafki, no to trzeba poprzyklejać takie specjalne odbojniki, które zmniejszają efekt uderzenia tych drzwi przy zamykaniu. Podczas dobierania piekarnika czy mikrofalówki do mebli kuchennych, no to trzeba przemyśleć sobie, w którym miejscu będą pokrętła do regulacji temperaturą i programami. Jeżeli będziecie chcieli zamontować mikrofalówkę, która ma pokrętła na dole i będzie ona zbyt nisko, no to ergonomia używania tego urządzenia zmniejszy się, ponieważ będziecie musieli się schylać albo patrzeć w dół. Dlatego dobrze się zastanówcie, jaką kuchenkę kupujecie i w którym miejscu ona będzie zamontowana. Chodzi o pokrętła i ekran, który wyświetla informacje o stanie urządzenia. W tym filmie to już tyle. Jeśli chcecie zobaczyć, jak montowałem blat, zlewozmywak, no to zapraszam Was na inne moje filmy. Cześć!